Hej, cześć. Cześć. W poprzednim odcinku, czyli odcinku 4 naszego vloga, płynęliśmy z Chorwacji do Grecji i dotarliśmy do wyspy Korfu. Potem mieliśmy przeprowadzić jacht aż do Aten, ale przyszły już święta i musieliśmy wracać do Polski, więc jacht zostawiliśmy na Korfu. Pogoda się zepsuła i tam jacht przeczekał sztormową pogodę. No i przed Sylwestrem przejęła go nowa załoga. No właśnie, między 23 a 28 grudnia panowała pogoda sztormowa, więc nie było możliwości wypłynięcia. Nowa załoga, 2 skiperów i 2 osoby towarzyszące wypłynęli z maryny Gołwia na Korfu 28 grudnia. Spokojnie przepłynęli Morze Jońskie, Zatokę Koryncką oraz piękny kanał Koryncki i wypłynęli na Zatokę Sarońską. Zatrzymali się na noc na Eginie i ruszyli w kierunku portu w Lavrio. Wiatr miał się wzmagać, ale oficjalnych ostrzeżeń przed sztormem jeszcze nie było. Miały się pojawić później. Załoga planowała dotrzeć do portu jeszcze przy sprzyjającym wietrze, no i niemal dotarła. Niemal. Ponieważ pół mili przed portem silnik zgasł. Już prawie cumowali, już byli pewni, że to koniec rejsu, że już czas szykować się na Sylwestra i nagle wszystko pierdut. Zostali bez silnika przy psującej się pogodzie. No właśnie, i co robić? To było około godziny 17, no więc, ponieważ to był grudzień, no więc już było ciemno. Wiatr wiał z zachodu, więc po to, żeby dojść do mariny, no to trzeba było płynąć pod wiatr. W takiej sytuacji w zasadzie najlepsze wyjście no to po prostu wezwać pomoc i wezwać holownik jakiś. Tak? To jest typowe rozwiązanie w takich sytuacjach. No ale nie tym razem. Załoga zadzwoniła do mariny Olympic, no ale załoga czy obsługa odmówiła wysłania motorówki, mówiąc, że warunki są po prostu za trudne. Rzeczywiście wiało, pogoda się pogarszała, no ale było 30 węzłów, no więc nie było jakiś bardzo, bardzo straszny wiatr. Jednocześnie skiperzy próbowali naprawić silnik, podłączając przewody paliwowe, omijając filtry i w zasadzie im się udało, ale uruchomili silnik po prostu na krótko i znowu zgasł. Jednocześnie powiadomili władze, w szczególności kapitana portów w pobliżu, czyli Lavrio i Rafina. Późnym wieczorem Christos, wspólnik z firmy South Sea Sail, wynajął prywatną motorówkę, która przypłynęła po jakichś 2 czy 3 godzinach. Ale pogoda z każdą chwilą się pogarszała. 4 razy próbowano wziąć Ewelinę na hol. Wszystkie liny pękły. I tak, mamy ciemną noc. Genduła się podarła, silnik nie działa, holu nie ma, pogoda coraz gorsza. Po 16 godzinach walki w nocy, znaczy świt, no i kapitan uznał, że trzeba oddać załogę i wezwał pomoc, wysyłając komunikat pan. Wtedy już było 9 do 10 w skali Beauforta, no więc to w zasadzie już jest silny sztorm. W akcji koordynowanej przez lokalne Search and Rescue przypłynęły 2 statki. To były statki Salvor 1 i Apollon. Próbowały podjąć jacht na hol.
No ale również im się to nie udało. Mamy to na filmie. Mamy tak, czyli mamy niedziałający silnik, mamy podartą genuę. Co dalej? Czas na kolejne nieszczęście. No i tak, kiedy statek, ten duży, zbliżył się do jachtu i ustawił się burta w burtę, no to złamał się maszt. Przy silnym zafalowaniu, kiedy mały jacht buja się przy burcie dużego statku, no to tak się musiało stać. No i wtedy kapitan uruchomił tratwę ratowniczą, wyrzucił drywkotwę, przyleciał śmigłowiec greckiej Straży Przybrzeżnej, czyli Hellenic Coast Guard. 3 pasażerów zabrano do bazy marynarki wojennej. Ona się nazywa Kotroni Marathon. Mamy wideo z tej akcji ratowniczej dzięki uprzejmości greckiej Straży Przybrzeżnej, czyli Hellenic Coast Guard, która zgodziła się na pokazanie filmiku. No i tak oglądając, patrzymy z góry, w zasadzie nie ma dużej fali, no ale była, tak? Widzieliśmy to z innego ujęcia też, z innej kamery. To tylko złudzenie.
A ratownik spuścił się na linię i podjął 3 osoby na pokład śmigłowca, taką jedną po drugiej. No a kapitan po kolejnych próbach ratowania jachtu został podjęty przez cypryjski statek Energy i przetransportowany do portu Elefsina, który jest na zachód od Aten. No i tak, opuszczony jacht podryfował na południe. Tak jak napisałam w blogu, na wody Styksu. No tak, wody Styksu, ponieważ Eweliny od tamtej chwili nikt nie widział. Zaginęła bez wieści. A te wydarzenia miały miejsce 30 grudnia 2019 roku, dzień przed Sylwestrem. No a myśmy dowiedzieli się właśnie 31 grudnia. No i Sylwestra spędziliśmy troszkę inaczej niż zwykle. Omawiając sytuację z najbliższymi, rozważając alternatywy, patrząc w internecie, no i jedząc duże ilości brownie. No, 1 stycznia wielu Polaków miało kaca, a my mieliśmy niestrawność. Następnego dnia Christos próbował wynająć samolot, za który firma ubezpieczeniowa zobowiązała się zapłacić, ale z powodu złych warunków nie otrzymali zgody na lot. No tak, no bo rzeczywiście troszkę wiało. No i tak zastanawiając się właśnie, jak ocenić tę sytuację. No, być może skiperzy mogli sztormować na zachód, płynąć na zachód, na Zatokę Sarońską, gdzie wiatr był mniejszy. Może to by się inaczej skończyło. Policja do tej pory nie ma informacji o znalezieniu jachtu, a wiatr był z północy, czyli prawdopodobnie gdzieś jacht zwiało do Afryki. I tyle. To było bardzo trudne dla nas wszystkich, nie tylko dla nas, Agnieszki i Marcina, ale i dla naszych partnerów, którzy zabiegali o pomoc, a często odbijali się o ściany. No, a Christos nie spał 3 noce, wydzwaniał wszędzie, organizował, bał się oczywiście o swoich ludzi, no i mnóstwo energii włożył w zorganizowanie akcji. No i oczywiście swoje przeżyła załoga, tak? No wyobraźcie sobie, co oni mogli czuć. No ale co? No najważniejsze, że nie było ofiar w ludziach. Tak. No bo łódź to tylko rzecz, prawda? I liczy się życie. I co? Kilka dni później rozmawialiśmy z naszymi partnerami. No wszyscy już byliśmy spokojniejsi troszkę. No i tak, to niecodzienne zdarzenie, ale takie sytuacje się przytrafiają i podobno większość dużych firm czarterowych ma na swoim koncie utraty jachtów. Zdarzają się poważne uszkodzenia, sztrandowanie, jachty mogą zostać mocno poturbowane nawet w porcie. No i tak się często zdarzało. Ja to widziałem po prostu na wielu filmach. No właśnie, zdarzają się też sytuacje, kiedy załoga opuszcza jacht. Pozostaje się z tym pogodzić. Nasi partnerzy zachowali się bardzo w porządku i dzięki tej sytuacji przekonaliśmy się, że możemy im ufać. Powiedzieli, że zrozumieją, jeśli będziemy chcieli się wycofać. W takiej sytuacji, mimo że wszyscy straciliśmy, a wypłata odszkodowania to kwestia, może nawet roku, długo, zwrócą nam nasz wkład. A jeśli chcemy z nimi zostać, kwestie formalne biorą na siebie i szukają nowego jachtu dla nas. I już chyba znaleźli. No właśnie, i
mogliśmy się albo wycofać, albo się nie wycofać. No postanowiliśmy się nie wycofywać. No tak, i co? 2 miesiące później pojawiła się Idrusa. Idrusa. A my możemy być z wami dalej i pływać razem. Tak, płyniemy. Cześć. Cześć, hej. Hello. To my pływamy. Może nas zasubskrybujesz? To będziemy się widzieć częściej. To nam bardzo pomoże. Dzięki. Dzięki.